Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Serion, a to drugi odcinek z gry Sherlock Holmes, Zbrodnia i kara. No i moi drodzy, widzimy się w tym miejscu, w którym się ostatnio rozstaliśmy. Mianowicie, mamy dwie przesłanki. Mianowicie odzyskiwanie notatnika, mogą być myślą przewodnią mordercy, oraz mamy do wykonania zadanie. Mianowicie eksperyment. Czy niewyszkolony człowiek potrafiłby przebić ciało dorosłego mężczyzny harpunem? No i musimy się dowiedzieć właśnie, czy kwestia szczęścia, czy raczej to jest niemożliwe. Tak więc wychodzimy ze Scotland Yardu. Na początek do Baker Street, moi drodzy. Mieliśmy sprawdzić pewną rzecz. Mianowicie chodziło o to, o napis na pierścieniu, który posiadał właśnie Nelligan z nazwiskiem Dawson, właśnie. I Sherlock mówi, że znał to nazwisko. No i oczywiście, tak jest. 1883 rok, Dawson i Nelligan bankrutami. Fundusz inwestycyjny Dawsona i Nelligana bankrutuje. Nelligan znika. Fundusz inwestycyjny Dawsona i Nelligana, regionalna instytucja bankowa z siedzibą w Cornwalli, ogłosił upadłość w wyniku znaczących strat odnotowanych w portfelu pożyczek i zostanie poddany likwidacji. Pod względem wielkości zajmował on 23 miejsce wśród brytyjskich banków, zaś jego upadłość to drugi tak znaczący przypadek w historii. Likwidacja spółki to istna katastrofa dla wielu kornwalijskich rodzin. Joshua Nelligan, jeden z założycieli, zniknął w tajemniczych okolicznościach. Ostatnio widziano go na jachcie, gdy wyruszał w stronę Norwegii. Nelligan jest poszukiwany zarówno przez policję, jak i przez wierzycieli. Here it is. No, Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. okej, więc będziemy musieli spytać młodego Nelligana, co może go łączyć z Peterem Careyem. I skoro płynął gdzieś do Norwegii, to być może na statku miał jakiś kontakt właśnie z ten senior, tak? Joshua Nelligan miał kontakt z Peterem Careyem. No, zobaczymy. Tak więc, moi drodzy, musieliśmy iść do Watsona, tak? O, jest nasz piesek, Toby. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Tak. Watson, jest sprawa. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. No dobra. No więc udajmy się do Scotland Yardu. Zapytajmy pana Nelligana o jego powiązania z Peterem Careyem, a czyli jego ojca. Może coś wie. Ale znając życie pewnie się nie przyzna. Niestety nic nie chcę powiedzieć, no. To strasznie utrudnia sprawę, ale spokojnie dojdziemy do tego. Okej, jest i John. John Nelligan. Gadaj. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending,
When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. No w końcu się otworzył. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. No, dokładnie o tym mówiłem. A dobrze, że powiedział. Więc wiemy na 100%, że tak było. Mamy jakieś dodatkowe wskazówki do połączenia? Nie, nie ma. To wychodzimy stąd, z ekranu dedukcji. No i lecimy do Woodman's Lee po nasz harpun. Woodman's Lee, okej. No i moi drodzy, mało tego, że on był na wodach Norwegii, to jeszcze w Hammerfest. Czyli dokładnie w tym samym miejscu, gdzie Peter Carey. Okej, tutaj jak zwykle. Okej, ciała już nie ma. That should do it. Now I am ready for the experiment. Właśnie, musimy przejrzeć dzienniki pokładowe, okej. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Okej. Mamy tutaj nazwiska członków załogi. No i tak, Peter Carey był kapitanem. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Canada Pacific Railway. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. No. Wszystko zaczyna się łączyć, czyli Peter Carey już na 100% spotkał się z Joshuaem Nelliganem. No dobra, rzeźnik. No już? No tak, mały obiekt do ładowania, więc spokojnie. Aha, jest i tusza. Awesome. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. No i zobaczymy. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Okej. Wstrzymaj oddech. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. No i to rzucił dorosły człowiek. A John Nelligan jeszcze jest młodzieńcem. Okej. Trafiliśmy. Za drugim razem. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course.
No dobra. I mamy kolejne przesłanki, które możemy ułożyć. Jakiś wniosek. Wbity do muru wymagana siła, zdecydowanie. Pokaz siły. Siła przeciętnego człowieka nie wystarczy, by przebić harpunem klatkę piersiową dorosłego mężczyzny i przybić go do muru. Przyda się też spora dawka umiejętności. Współpraca dwóch mężczyzn może przynieść takie same rezultaty. Czy szczęśliwy rzut? Istnieje możliwość, że niewyszkolony człowiek mógł przybić Petera Careya harpunem do muru. Wydaje mi się, że na pewno nie. Więc pokaz siły. Na razie tyle. Okej, co mamy teraz zrobić? Wiggins. Okej, czyli na Baker Street się przenieśli. Gdzie jest nasz wywiad? Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. and who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang. Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Tak jak mówiłem, nasz agent wywiadu, Wiggins, przywołajmy go. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just gotta look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Ale co się stało? Lestraty miałby się coś dowiedzieć? No nie wydaje mi się. Ale zobaczmy. No, Scotland Yard. No ciekawe, co się stało na posterunku. Oho. Lestrade, gdzie jesteś? Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. No właśnie, breathtaking, oczywiście. No cóż, no Sherlock nie jest od tutaj pilnowania domu ofiary, ale od dedukcji. O, przecież buty. No These are buty, the suspect's belongings. buty nam się zdecydowanie przydadzą. Będziemy... Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. 44. Wydaje mi się, że pasują w 100%. Okej. Pióro. Nothing unusual. Okej, nothing unusual. I The list. stains are fresh.
They can be removed with the proper chemicals. No dobra. Idziemy pana przesłuchać. Czyżby to był morderca? Jesteś, tak? Please escort this suspect for interrogation. Interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. No dokładnie, to się jeszcze okaże, panie Hartley. Kim pan jest? Tak w ogóle. Nic specjalnego. Taki cwaniaczek trochę. Blizna. Czyli hardy, no nie powiem. Butny cwaniaczek. O! Znowu pojawia się czubatka. Buty? A nie, resztki lośni. Ogrodnik? Dłonie ogrodnika. That's all for now. No tak, no nic z niego nie wyciągniemy. I teraz mamy parę rzeczy do zrobienia. Mianowicie mamy ten list odczytać na Baker Street. Ale zanim to udajmy się do Woodman's Lee. Nie, najpierw odczytajmy list. Zobaczymy do kogo. Choć wydaje mi się, że wiem do kogo. Mianowicie mógł on pisać list do pani Carey. Zaprzeczyła ona, że ma jakiegokolwiek ogrodnika. A wydaje mi się, że właśnie Liam Hartley był jej ogrodnikiem. Dobrze. Chyba musimy podejść do tego stołu. Tak. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Okej, czyli musimy znaleźć tylko zależność dwóch współczynników. Właśnie jeden będzie niebieski, a drugim jest zielony. Daj mi jeszcze raz, powiedz mi. First condition, second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Okej, trzeci po niebieskim. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo łatwe. Wlewamy najpierw niebieski. No i tutaj niby nie wiadoma, ale no skoro pomarańczowy ma być po niebieskim, tutaj, no to tutaj zostaje tylko zielony. Teraz pomarańczowy znowuż. A nie, przepraszam, niebieski. Znowu pomarańczowy. A nie, bezbarwny. Ale zaraz, spokojnie. Bo pomarańczowy ma być bezbarwny, tak? No i bezbarwny odczynnik na koniec. Udało się? Done. Now I can proceed further. Okej. No łatwa łamigłówka. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. No dobra, wycieramy. Co my tu mamy? Spełniłem twoją prośbę. Dobrze ją ukryłem, ale błagam, przemyśl to. Przy się i pamiętaj o tym, co przyrzekaliśmy. Nie zrobiłem nic
Za co mógłbyś mnie... Co? List miłosny do pani. Co, jeszcze mam coś wytrzeć? Wszystko wytarłem. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? No właśnie. Czyżby list miłosny do pani Carey? Zaraz zobaczymy. Lecimy do Scotland Yardu. No i w sumie tak naprawdę mamy dwie osoby do przesłuchania. Ponieważ o te dzienniki pokładowe musimy jeszcze zapytać pana Nelligana. What am I doing here? Yeah? I've done nothing No wrong. to nie. Please escort this suspect for interrogation. No dobra, co pan ukrył? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Zaraz. Buty... Zadbany ogród, list Hartleya. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. What am I Cwaniaczek. doing? Cwaniaczek. Opiera się. Można coś jeszcze sprawić ciekawego? To już wszystko. A nie, przedmioty Nelligana. These are the suspects. No, pokażcie mi... Właśnie, musimy to porównać z tą obligacją. I wonder if these are connected. CPR, jest. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. W takim razie musimy o to samego pana Nelligana spytać. A nie, to coś jest ważnego. Przenosimy się do ekranu dedukcji. No i co my tutaj mamy? List Lajama, brak Ogrodnika. Nie, z tym się nic nie połączy. Tu też nic. Okej, zaginione pudełko z listem. W blaszanej puszce znajdowały się wartościowe obligacje. Co my tu mamy? Motyw Nelligana. Że Nelligan mógł zostać złapany na kradzieży obligacji, to mógł być motyw zabójstwa Petera Careya. Nie wydaje mi się. Próba włamania, zaginione dokumenty. Odzyskiwanie notatnika czy poszukiwanie dokumentów. Nelligan szukał dokumentów swojego ojca w chacie Czarnego Piotra, to wyjaśnia jego obecność na miejscu zbrodni. Czy dokonano kilku prób włamania, aby zdobyć notatnik, który leżał w kałuży krwi ofiary, to dowodzi winy, która się starała go odzyskać w ten właśnie sposób. Wydaje mi się, że szukał właśnie tych dokumentów. I w żaden sposób nie był zamieszany w zbrodnię. Aha, i mamy tutaj łączenie motyw Nelligana. Czy on to zrobił, żeby ukraść te obligacje? Czy może padł ofiarą okrutnego losu? No nie pasuje do profilu mordercy ani pod względem fizycznym, ani psychologicznym. Wydaje mi się, że zdecydowanie to. A jeszcze może go o to spytajmy. Please escort this suspect for interrogation. Włamanie. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Obligacja. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey.
These papers, they belong to my family, but I could not find them there. No i to jest... That's all for now. Well, I will see you See you soon, young man. Dobra, lecimy do Woodman's Lee. Mamy sobie do pogadania z panią Carey. No i musimy sprawdzić te buty ogrodnika. Czy pasują? Wydaje mi się, że pasują. 44 to jest troszeczkę większy rozmiar od przeciętnego. Zobaczmy. Ślady stóp. Buty Hartleya, poproszę. No dokładnie. These boots match the footprints exactly. Exactly. No i to tyle. Co jeszcze mogę raz przyłożyć? Po co? Aha, czyli całkowicie zbadać. Czekajcie, czy on się przyzna sam, czy się nie przyzna? Mam jakieś przesłanki kolejne? Ślady Hartleya, brak ogrodnika. Okej. Niewyjaśniona obecność. Odciski butów Liama Hartleya pasują do śladów znalezionych w Woodman's Lee, co dowodzi, że Liam tam był. Judy Carey utrzymuje, że nie był ich ogrodnikiem. Czyli kłamie. To się jeszcze mogę połączyć? Nie. To się w ogóle nie łączy. No i porozmawiajmy. Babuńko, nie kłam. Co ty grasz w ogóle? Pewnie go kryjesz. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? Pewnie odmówi. No, I don't know anyone by that name. Już widać. Thank you, madam. Kręcisz głową. Bo doskonale znasz kogoś takiego. Okej, lecimy do Scotland Yardu. Żeby Hartleyowi udowodnić, że on tam był. Jest ogrodnikiem. Może coś powie. No co jest właśnie uparte ciele z tego Hartleya, no. Tylko pytanie, czy on jest mordercą. Please escort this suspect for interrogation. Zachowuje się podejrzanie spokojnie. Jest pewny siebie, nic nie mówi. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. No znowu kłamstwo są. Za kłamstwami. No posłuchaj, no odciski butów Hartleya pasują, no. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Może spłać pudełko? Albo po prostu, no być ich ogrodnikiem, no. O nie, pomyliłem się. To jeszcze raz, dobra. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Zadbany o obrót nie. No, jesteś ogrodnikiem. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. No, dokładnie. Pewnie pani Carey coś na ten temat wie.
No, sprawa robi się coraz ciekawsza. Zdecydowanie, nieubłaganie zbliża się do końca. No i pani Carey, no proszę powiedzieć, jak to naprawdę było. Słuchaj mnie, kobieto. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Okej. Thank you, madam. Bym cię chciał spytać o coś jeszcze, no ale okej. Otwieramy. Ale Let's see what could be hidden here. nic mnie nie zabiło, więc spokojnie. Jak musimy włączyć nasz sokoli wzrok, coś tu leży. Podłoga szopy, deski, pewnie ukryta deska, obluzowana dokładnie. Ktoś tu coś schował. Mamy klucz. Pudełko. A nie, to jest po prostu... Jaka muzyka. Otwieramy. Let us see what is in this box. Aha, zamknięte jest. Okej. No i otwieranie zamków w tej grze polega na bardzo prostej rzeczy. Mianowicie, co mam zrobić? Mamy ustawić wszystko tak, żeby nam się linie nie zgadzały. Okej, coś jeszcze się nie zgadza? Tak. Zobaczmy, odkręcajmy do końca. Nie no, musi być to. Zdecydowanie to. Coś jeszcze tutaj jest ciekawego? Okej, udało się ułożyć. Co mamy w tej skrzynce? Plik listów. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hartley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Najdroższy Lajamie, odkąd cię poznałam, zawsze tak wspaniale mnie traktowałeś. Nie potrafię opisać tych uczuć, ale wiem, że to grzech i nie wyjdzie z tego nic dobrego. Boję się tego, co może się wydarzyć. Boję się postępować wbrew boskim przykazaniom. Jestem wdzięczna za twoją troskę, ale nie mogę opuścić człowieka, z którym połączył mnie Bóg. Taka jest jego wola, więc to małżeństwo będzie moim krzyżem. Ten człowiek zmienia moje życie w koszmar, ale siniaki w końcu bledną, więc nie martw się o mnie. No i moi drodzy, czy Hartley zabił Petera Careya, żeby właśnie zostać żoną z panią Carey, która nie do końca się na ten pomysł może zgodziła, bo była wierząca? Zobaczymy w następnym odcinku. A na tę chwilę, moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam już na kolejny za 2 dni. No tak, za 2 dni. Więc jeśli wam się podobał, to zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, będę wam bardzo wdzięczny. No cóż, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej!